No, ale masz też tatuatorów w swoim studiu, nie jesteś jedyną osobą, która tatuuje. Nie. No i w takim razie jak to jest być, powiedzmy, szefem, tak? Mówisz, że nie jesteś szefem, ale... Nie, wiesz co, tutaj wyjaśnimy jakby też dosyć taką powielaną rzecz. Ja dalej chcę być tatuatorem, dalej chcę tworzyć, dalej chcę, wiesz, dziarać, to jest mój świat, moje kredki i tak dalej. A w studiu mam moją dziewczynę Wikę, która się zajmuje tym studiem, ona jest szefem, a ja staram się dalej, wiesz, robić po prostu swoje. Czyli ty dalej możesz być w pełni artystą, a te wszystkie mniej przyjemne rzeczy zostawiłeś jej. Dokładnie. Wiesz, ja myślę, że ona ma bardziej głowę do takich rzeczy jak ja. W ogóle uważam, że artyści, no albo jest się artystą, albo jest się gdzieś tam biznesmenem. No nie da się tego mniej więcej gdzieś tam wypośrodkować. No jeżeli będę bardziej biznesmenem, no to już nie będę tworzył takich rzeczy, jakie tworzę. Jak będę bardziej artystą, no to już nie będę zarządzał tak, jak powinienem. A ja niestety nie mam głowy do tego, więc uważam, że są bardziej odpowiedniejsi ludzie na takie miejsca. Nie? No tak, jesteś artystą, też mówiłeś, że jesteś po malarstwie. Ale nie jestem po malarstwie. Byłem na malarstwie, ale nie skończyłem malarstwa. Nie, wiesz, to tam nie był to mój świat. Jakby uznałem, że wolę uczyć się tatuowania i ten czas, który mogę poświęcić gdzieś tam na naukę tego, jak wybijać kolor, to wolę jednak w to iść, niż siedzieć na zajęciach i wiesz, gdzieś tam oglądać rzeźbę, czy rzeczy, które gdzieś tam mniej więcej wiedziałem. Bo jasne, ja nie powiem, że ja tam jestem alfą i omegą, pozjadałem wtedy gdzieś tam wszystkie rozumy, ale na tamtym etapie, na jakim byłem, uważałem, że bardziej mogę się rozwinąć w świecie tatuażu, niż gdzieś tam w świecie gdzieś tam malarskim, więc uważam, że po prostu, że dobrze zrobiłem. A malujesz w domu czasami? Nie. Malowałem wcześniej. Jak starałem się rozwinąć swoje umiejętności, jak próbowałem gdzieś tam znaleźć tą drogę swoją, to jasne, malowałem, bo wtedy to nie tatuowałem tyle, co tatuuję teraz. Wtedy rzeczywiście tego czasu gdzieś było więcej. Potem jakby dla mnie to było takie proste, no skoro maluję na ciele, no to po co mam malować w domu de facto, tak? No. A jesteś w stanie to rzeczywiście jakoś tak przyrównać, że to jest bardzo podobne, czy wręcz przeciwnie, jest to coś innego zupełnie? Wiesz co, i tak i nie. Jest to podobne, no bo i kolorujemy tak samo i wiesz, no można to porównać do techniki różnych ludzi, czy tam realistów, że robią podmalówki, czy gdzieś tam grafików, jak sobie robią kontury i tak dalej. No ale jednak skóra to jest skóra, też nie da się za dużo w tej skórze gdzieś tam zupełnie inne siedzieć. płótno. No dokładnie, ale efekt finalny uważam, że można uzyskać bardzo podobny. Zacząłeś tatuować 10 lat temu. I jest jakaś taka rada, którą chciałbyś dać tatuatorom, którzy obecnie zaczynają swoją przygodę z tatuowaniem, na temat tatuowania, na temat kontaktu z klientami, czegokolwiek? Wiesz co, ja myślę, bo to jest jakby też problem, mój brat zaczął tatuować. On jest jakby też w tej sferze ludzi, którzy są początkującymi artystami, też mamy praktykanta. Uważam, że aktualnie jest tak dużo artystów w Polsce, że największą radą, jaką chyba można w ogóle sobie teraz tutaj jakby mogę przekazać, to jest dbanie o swoją markę osobistą. Bo jakby już odeszliśmy od tego czasu, kiedy to studio, powiedzmy, ma na głowie i klientów i cały ten system właśnie zapisów, szukania klienta i tak dalej. Więc warto sobie popracować nad swoją marką, bo wtedy, jeżeli ktoś, nie wiem, będzie chciał iść do innego studia, pojechać na koniec świata, to jakby jest reklamą samą w sobie. A uważam, że w dzisiejszych czasach troszkę jest to gdzieś tam zaniedbywane i często gdzieś tam słyszę od innych ludzi, że właśnie albo nie mają klienta, albo nie wiedzą, jak to mają zrobić, albo zrób to za mnie. Więc to jest chyba taka najważniejsza rada, a inna po prostu iść do celu i się nie poddawać. To jest chyba takie, bo ten zawód jest ciężki, ludzie myślą, że to jest prosty, ale tutaj jak nie ma takiego samozaparcia i zawzięcia, no to będzie trudno coś osiągnąć, uzyskać, jasne, tak. Bo rynek jest wypchany tak naprawdę wzdłuż i wszerz. Bardzo, więc trudno. W Polsce mamy mnóstwo zajebistych tatuatorów. Tak, zawsze to mówię, że to jest najlepsi dla takich ludzi, wiesz, randomowych, którzy w ogóle nie mają nic do powiedzenia na temat tatuażek i mówię, że rzeczywiście Polska to jest kraj, kolebka, gdzie jest po prostu z każdego stylu znajdzie się naprawdę tatuatora, który będzie albo jak nie najlepszy w Europie, to po prostu w czołówce, dobre. tak czy siak, więc mamy tutaj Czemu jakby do nas z świetnych zagranicy ludzie przyjeżdżają gdzieś tam z Niemiec, ze Szwecji czy z Norwegii? No tam nie ma takich tatuatorów, więc... No i ceny są inne. Oj, ceny w ogóle w Polsce to też jest temat dla mnie taki dosyć ciężki, nie? Rozwin to. Wyczułam, że to jest dobry temat. Inaczej, jakby mamy galopującą inflację, wiesz, uważam, że po prostu jakby ludzie nie są w stanie dać tyle za tatuaże, ile by chcieli, nie? Wiesz, ja mam jakby teraz porównanie, no bo gdzieś tam jeżdżę po świecie, ostatnio nawet w Nowym Jorku byłem, tam to w ogóle ceny za tatuaże są gdzieś tam przeogromne. I uważam, że będzie to coraz ciężej znaleźć klienta na kwoty, powiedzmy, gdzieś tam rzędu 2–3 tysięcy złotych za sesję, tak? Musimy gdzieś tam kompromis znaleźć między tym. I no nie wiem, co Ci mam jeszcze powiedzieć.
No dobra, to ja nie będę tego tematu kontynuować, natomiast od razu zaczepię Cię o ten Nowy Jork, bo od razu widziałam, że spotkałeś tam Lewgena. W ogóle to jest dla mnie największa abstrakcja życiowa, jaką można było przeżyć, tak? Bo wiesz, masz duże miasto, to miasto jest naprawdę ogromne, tam żeby się dostać z jednego końca na drugi to jest godzina metrem, gdzie w ogóle nie ma korków. I wiesz, idziesz sobie środkiem miasta, gdzie jest mnóstwo po prostu ludzi i uznajemy z moją dziewczyną, ej dobra, nie pchamy się tam, bo się nie da przejść, skręcamy w prawo, idziemy, wiesz, uliczką taką brudną, ze szczurami, z karaluchami. No i wyłania się Lewgen nagle, nie? Wiesz, patrzy na mnie, ja na niego i to jest w ogóle takie najfajniejsze. 7000 km od domu i możesz spotkać znajomą twarz, z którą wiesz. No, I widzieliśmy również się świetnego tatuatora. bardzo świetnego tatuatora. No, ja gdzieś tam w mojej głowie to jest właśnie ten top topów Jasne. i technicznie, i artystycznie. Gdzieś Też tam, zawsze no. tak mówiłam. Bardzo dobre. Co robiłeś w ogóle w Nowym Jorku? Pracowałem i mieszkałem Jak długo? 6 tygodni. I jak było? No wiesz, mi się podobało bardzo. Jakby ja nie jestem takim człowiekiem, gdzieś tam widziałaś nieraz, że ja sobie dużo jeżdżę, gdzieś tam nie mam takiego miejsca swojego. Myślę, że tak jestem świadom nawet, tak szczerze powiedzieć, że tam mógłbym zdecydowanie sobie zamieszkać na stałe. To jest taki typowy mój świat. I fajni ludzie, i artystycznie też uważam, że można zupełnie czegoś innego sobie zaczerpnąć od innych artystów. I mentalność ludzi jest zupełnie inna, uśmiechnięci, otwarci tak naprawdę na wszystko. Wiesz, no, pracowałem powiedzmy te 3-4 tygodnie tam jakby samego tatuowania, reszta to było zwiedzanie, ale przez ten czas nie miałem praktycznie w ogóle problematycznego klienta. Każdy przychodził, widział projekt, mówił, ej, robimy, podoba mi się, jest petarda. Więc jakby taka Miła odskocznia. miła odskocznia, nie? No, tutaj czasami w Polsce jednak trzeba się nagadać, trzeba jakby klientowi przegadać swoją wizję, jakby spróbować mu wyjaśnić, dlaczego my to tak widzimy, a tam jednak ludzie, no jasne, podoba mi się, robimy. No tak, ale tak w Polsce nie jest najgorzej, bo, Nie, oczywiście, że nie. za granicą to często bywa trudno z klientami, przynajmniej z tego, co słyszałam od innych tatuatorów, że jeszcze w Polsce mamy takich klientów, którzy przychodzą i oni chcą mieć rzeczywiście coś fajnego, coś wyjątkowego i oni sami gdzieś Cię nakręcają pod to, żeby wiesz, zrobić coś fajnego, a często chociażby na wyspach słyszałam, że jest tak, że wiesz, ludzie proste rzeczy, wiesz, szybko wlepka, Tak, wlepka. w ogóle tam dlatego bardziej walk-iny działają niż u nas w Polsce. Wiesz, u nas jasne, też robimy walk-iny, ale nie jest to w takiej ilości tak jak powiedziałaś właśnie na wyspach. Tam ktoś idzie na zakupy i mówi, o, jest studio, zrobię sobie dziarkę przy okazji, tak? Więc gdzieś tam ta mentalność jest inna, aczkolwiek tak jak powiedziałaś, no, w Polsce ludzie chcą mieć coś fajnego, bo widzą to u innych. No tak. Teraz wszędzie, gdzie nie pójdziesz, ludzie mają tatuaże, ale mają dobre tatuaże. Gdzieś tam ten odsetek tych ludzi takich, co mają, no niestety, jak ja Babole. to nazywam, kasztany, No ale są, jest ich jeszcze dużo. jest. A poprawiasz też takie kasztany? Wiesz to nie. Mówię o tym wprost. Ja nie robię coverów, a jak już robię, to jest po laserze i to jest taki laser, że naprawdę tam prawie nic nie ma. Sam oczywiście też mam na sobie, nie powiem, błąd młodości, ale gdzieś tam teraz próbujemy to z Sergiejem Butenko naprawić. I Też świetnym tatuatorem. też świetnym tatuatorem. Ale ja osobiście nie ruszam, nie mam takiej wiedzy. Uważam, że jest wiele lepszych artystów ode mnie w Polsce, którzy mają skilla, mają wiedzę, jak to po prostu wbić, żeby to zagrać. Tak w sumie. Nie lubię się zabierać za to, czego nie potrafię. Przede wszystkim w czym się nie czujesz, bo to jest najważniejsze, wiesz. Myślę, że umiejętności masz, żeby to zrobić, tylko po prostu się w tym nie czujesz. Wiesz, ja lubię wychodzić z swojej strefy komfortu, aczkolwiek coverowanie, no to jest już takie wyjście, że no nie chciałbym komuś zrobić, wiesz, jeszcze gorzej niż ma. No jednak wolałbym, żeby mówili o mnie w superlatywach, a nie ej, James mi zepsuł dziarę. Wiesz, No gościu tak. na Instagramie tam pokazuje, co on robi, a tu mi jednak zrobił coś A tu też wyszedł kasztan. Przykrył kasztana kasztanem. No tak, jak zaczynałeś, to jaka myśl Ci przyświecała, jak zaczynałeś tatuować? Dlaczego w ogóle chciałeś tatuować? Ja nie chciałem tatuować. To w ogóle był czysty przypadek, że zacząłem tatuować. To jest też w ogóle takie, wiesz, ja chodziłem do szkoły zawodowej, miałem być mechanikiem, a gdzieś tam w międzyczasie siebie potatuowałem, w sensie ktoś mi zrobił tatuaż i się zainteresowałem tym, jak to ma wyglądać. A na zajęciach mieliśmy zrobić gdzieś tam urządzenie w oparciu o elektrotechnikę, tam no bla 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 bla. I wyszła nam maszynka z tego. I ta maszynka przeleżała, a potem gdzieś tam na jakiejś jednej imprezie wyszło, że ja mam taką maszynkę, a że rysuję, to dawaj, ty zrobisz. No i zrobiłem. Jeden, drugi, trzeci. To w ogóle ciekawa historia. Potem mi się to spodobało, no i przestałem liczyć gdzieś po 100 którymś, nie? Fajna historia. I co, byłbyś tym mechanikiem, gdyby nie to? Myślę, że tak. W ogóle motoryzacja dla mnie to jest gdzieś tam druga rzecz. No.
no, lubię ten temat. Nie? Myślę, że na pewno byłbym I nawet mechanikiem. dzisiaj, jak tak o tym sobie pomyślisz, jakbyś musiał przestać tatuować z jakiegoś, nie wiem, abstrakcyjnego powodu, to poszedłbyś w mechanikę, czy widzisz siebie jeszcze w jakimś innym Wiesz co, zawodzie? nie, w mechanikę może nie stricte, żebym naprawiał samochody, ale coś gdzieś tam z samochodami na pewno by było. Wiesz, ja przez długi czas byłem związany też, wiesz, z taką firmą tuningową, gdzie robiliśmy mój samochód i jeździliśmy też na takie konwenty, ale z samochodami, nie? Więc myślę, że taki performance gdzieś tam, żeby ten samochód wyglądał raczej w takim kierunku bym chciał pójść, niż gdzieś tam leżeć pod samochodem i wiesz, kręcić sobie Rozumiem. śrubę. No nie, no oczywiście. Ale szanuję mechaników, mają ciężką pracę. Bardzo ciężką, i prawda. trzeba ich szanować za to, co robią, bo Oczywiście, my że dzięki tak. nim mamy czym jeździć. Dokładnie, a teraz to już w ogóle, wiesz, coraz częściej jest problem z ludźmi, którzy po prostu mają takie zawody, gdzie potrafią, wiesz, jeszcze, no są raczej ludzie starszej daty, wiesz, którzy rzeczywiście znają się na tym, co robią i wiedzą, jak do tego podejść z każdej możliwej strony, a nie tylko na zasadzie jakiejś tam zasłyszanej wiedzy albo coś tam z internetu się dowiedziałem, gdzieś tam poszedłem na chwilkę i za chwilę stamtąd zrezygnowałem. Ja usłyszałem, że teraz zamiast mechaników są wymieniacze. Taki wczoraj usłyszałem, że się już nie naprawia samochodu. Teraz się wymienia część. To też ciekawe. Mam nadzieję, że tak nie będzie z tatuatorami. No, oby nie. No tak, no to w sumie nie mam co Ci tego życzyć, no bo w Twoim przypadku jest tylko i wyłącznie progres Tylko progres. i widzę, że też jest progres na Twoich rękach, bo jak sam wspomniałeś, błędy młodości są i usuwasz tatuaże i będzie tylko lepiej, no więc to Ci mogę życzyć, żeby ten tribal w końcu znikł do... No wypadało, no Do tak zera. wiesz, tu człowiek ma fajne tatuaże, a tu nagle tribal, jak u jakiegoś osiedlowego ziomeczka, nie? To powiedz jeszcze na koniec w takim razie, gdzie wyobrażasz sobie siebie za 10 lat? W Stanach. Zdecydowanie. Ale to wiesz odkąd wróciłeś ze Stanów, czy wiedziałeś to zawsze? Nie wiedziałem, wiesz, to był pierwszy raz, kiedy byłem w Stanach, ale wiesz, to było takie pierwsze miejsce, kiedy ja pojechałem i powiedziałem, wow, ja chcę tu być, to jest to miejsce, gdzie, wiesz, ja się czuję najlepiej. Tutaj, wiesz, mam wolność, tak naprawdę mogę robić, co chcę. Jasne, w Polsce też mogę robić, ale jednak mój mózg zadziałał tak, że powiedział mi, to jest to. Cóż tego? Za 10 lat na pewno gdzieś tam też wydaje mi się, że będę kończył karierę, bo ja sobie nie wyobrażam, że będę miał 50 lat i z takimi, wiesz, rękami, kurde, dziadziusia Dobra, za będę. 10 lat nie będziesz miał 50 lat. Ale będę miał 40, jak będę miał 40 lat, to już bym chciał troszkę mniej To tatuować. będziesz się nadal czuł super młodo. No, ale no teraz pracuję tak 5, 6, 7 dni w tygodniu, niezmiennie od 10 lat, no trzeba będzie troszkę w końcu zwolnić, nie? Co ty wtedy będziesz robił? Nie wiem, będę jachtem pływał, nie wiem, coś sobie znajdę, motorem jeździł, nie wiem, coś sobie myślę. No tak, w końcu motocykl i te długie autostrady w Stanach Zjednoczonych, No. to może być rzeczywiście jakiś pomysł na Albo życie. będę uczył tatuowania. Też piękne. To tego Ci życzę w takim razie, jak już miałam Ci czegoś życzyć, bo chciałam, to tego Ci na pewno życzę, żeby Dziękuję Ci bardzo. Twoje marzenia się spełniły. Szkoda, że chcesz też opuścić, wiesz. Ale ja nie chcę opuszczać, będę jeździł. A, no dobra, no to sobie wrócisz potem ze świeżą głową do nas i troszkę pojeżdżę. No dobrze, to ja w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy Dziękuję Ci Twój cenny czas, który poświęciłeś na wywiad. Życzę Ci wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień.